Przede wszystkim chciałem Państwa przywitać, Pani Prezes, Pani i Panów Prezesów, Panią Inspektor Wojewódzką Farmaceutyczną. Jeśli chodzi o organizację tego spotkania, to jest pierwsze z cyklu naszych organizacji. Mamy na celu przygotowanie kolejnych spotkań, mamy na celu pokazanie farmaceutom tak naprawdę, jak te rozwiązania są już dostosowane w innych krajach Unii Europejskiej. Na dzisiaj mamy zaproszonego przedstawiciela farmaceutów belgijskich, pana Jana Sabesa, który jest dyrektorem naukowym w organizacji belgijskiej. W organizacji, ponieważ tam jest troszeczkę inna konstrukcja związana z organizacją farmaceutów. Tutaj nie jest tak jak u nas, nie są Izby Aptekarskie z takim wydaniem polskim, to troszeczkę to jest bardziej skomplikowane, tam mamy to inaczej zbudowane. Niemniej jednak właśnie Stowarzyszenie Farmaceutów Belgijskich zajmuje się tymi sprawami, którymi kwestii innymi sfałszowanych zajmuje się Izba Aptekarska. To, na czym mi bardzo zależy, to jest to, abyśmy nabrali właściwego obrazu tego, z czym się chwilkę będziemy zderzać, czym jest NMDO, czym jest udział farmaceutów w strukturze NMDO, jaka jest nasza rola i jakie korzyści mogą dla nas spłynąć z uczestnictwa w tym projekcie. W tej chwili wróciliśmy do rozmów z fundatorami polskiego NMDO, naszego narodowego. No i tutaj też jest wiele dyskusji, wiele tematów, które nas dotykają, które nie do końca są w linii z punktem widzenia producentów. No niemniej jednak myślę, że jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić, jesteśmy w stanie budować sobie taki obraz, abyśmy dla naszych farmaceutów, bo to tak naprawdę w Polsce farmaceuci będą utrzymywać ten system, abyśmy byli w stanie wynegocjować takie warunki i taki sposób funkcjonowania tego systemu, aby był dla nas i bezpieczny i przynosił różnego rodzaju korzyści. Jeśli chodzi o tłumaczenie, to tłumaczenie będzie prowadził pan Piotr Merz, członek naszej rady. Też przedstawię Państwu krótki wstęp, jeśli chodzi o w ogóle budowę NMDO i wejście dyrektywy antyszukowej, która przecież tam została przyjęta w tej chwili i musi zostać zaimplementowana we wszystkich krajach Unii Europejskiej. A później przejdziemy do wykładu pana Jana, który nam opowie, jak to wygląda w Belgii, jak to wyglądało w Belgii, dlatego że ten proces w zasadzie jest już zakończony. Tam w Belgii okazało się, że tam bez nakazu ustawowego to zostało zrobione w Warszawie z odpowiednim wyprzedzeniem. Pan Jan się też zobowiązał do tego, że jest dobrze odpowiedzieć na pytania, czy to stanie, czy to musi być w prywatnej rozmowie, także jeżeli Państwo będziecie zainteresowani, żeby pewne kwestie doprecyzować, no to myślę, że będzie doskonałe do tego miejsca. W ogóle współpraca z belgijskimi farmaceutami jest dla nas o tyle interesująca, że w Belgii od wielu lat funkcjonuje moratorium na otwieranie. Tam pewne kwestie były już dawno temu zrobione, były dawno temu uzasadnione i myślę, że to też jest dobre pole do tego, żeby pewne informacje na ten temat uzyskiwać. Ja już od pana otrzymałem materiały dotyczące moratorium belgijskiego, będziemy to też przygotować do tłumaczenia. No, będziemy próbować wykorzystywać to w naszych realiach. Tak naprawdę najważniejsze jest uzasadnienie, bo to jest coś, czego my chcemy, to mówimy. To jest ta kwestia tego, jak to wytłumaczyć i jak to uzasadnić. Także Piotrze, zapraszam się tutaj do mikrofonu. Już teraz oddaję głos. Dziękuję bardzo. Ja pozwolę sobie najpierw zrobić wprowadzenie do dyrektywy fałszykowej, do tego, co już tak naprawdę czeka nas za 3 lata. Za 3 lata. Czas startu 9 lutego. Jeśli Polska nie przystąpi do projektu, za 3 lata zobaczymy karę, w związku z tym, że jesteśmy członkami Unii Europejskiej. Więc przede wszystkim dyrektywa dotycząca zwalczania leków sfałszowanych, to jest dyrektywa z lipca 2011 roku. W związku z tym, że w Unii Europejskiej obliczono to na 240 bilionów euro obrotu lekami, 1% to są leki sfałszowane, więc są to kwoty gigantyczne. Postanowiono przeciwdziałać temu, żeby leki sfałszowane były wprowadzane do łańcucha legalnego obrotu. I właśnie dlatego powstała dyrektywa dotycząca leków sfałszowanych. Tutaj w jaki sposób postanowiono to zrobić? Każde opakowanie leku ma indywidualny kod przyporządkowany tylko dla tego jednego opakowania. To jest tak jak, biorąc pod uwagę populację Polski, każdy z nas ma PESEL i on jest indywidualny dla każdego z nas. Tak samo jest właśnie teraz z opakowaniami. To się nazywa proces serializacji. Do tego jest taka etykieta na takim opakowaniu, która zabezpiecza pudełko przed nieautoryzowanym otwarciem. To są 2 elementy, które są bardzo istotne, natomiast do tego wszystkiego jest specjalne oprogramowanie, które prowadzi weryfikację tego, czyli sprawdza to względem europejskiego hubu, o którym zaraz
opowiem. Co jest najważniejsze przede wszystkim, jeśli chodzi o te zabezpieczenia? Jest to tak zwane matryca 2D, czyli te kody to są kody quirky kody, które są bardzo pojemne i mogą zawierać wiele informacji na temat samego produktu leczniczego. Również oczywiście tutaj muszę wspomnieć o takim, jakie leki w ogóle wchodzą na listę czarną, czyli te, które mogą bądź najczęściej ulegają sfałszowaniu. Jest specjalna dyrektywa, Delegated Regulation to się nazywa, która opisała całą listę leków, które tutaj wchodzą, które powinny być zabezpieczane tym specjalnym zabezpieczeniem. Do tego jest też lista biała, czyli leków, które są zwolnione. Jeśli chodzi o leki OTC, tam są również dwa produkty. Jednym z nich jest omeprazol, który też również musi być zabezpieczony. I teraz o co w ogóle w tym wszystkim chodzi? Ulegnie za 3 lata tak naprawdę zmianie wszystko. Cały łańcuch dystrybucji, włączając wszystkich, farmaceutów, hurtowników, wytwórców, również importerów równoległych, oni wszyscy muszą się spotkać i się zderzyć z wymogami dyrektywy o lekach sfałszowanych. Tak jak wcześniej wspomniałem, 9 lutego 2016 roku, czyli w tym miesiącu, kilka dni temu, zostały opublikowane akty delegowane. Już teraz tak naprawdę to nie są akty delegowane, tylko to jest regulacja delegowana, która mówi czas start, czyli odwrócono klepsydrę i mamy 3 lata. Jeśli Polska nie spełni wymogów tej regulacji, będziemy musieli zapłacić gigantyczne kary. I tutaj bardzo istotne jest to, że w procesie tworzenia tego całego systemu musi zostać powołana specjalna organizacja, która nazywa się NMVO, to się nazywa z angielskiego National Medicine Verification Organization, czyli organizacja, która będzie się składać, zrzucać składki na utrzymanie tego systemu weryfikacji i w procesie przetargu będzie wyłoniony jeden z dostawców. Obecnie na poziomie Unii Europejskiej jest 3 dostawców, którzy spełniają wymogi, tak zwany blueprint. To są specjalnego rodzaju wymogi, które są stawiane dostawcom. Obecnie są to 3 firmy, które są dostępne na poziomie Unii Europejskiej, które, podkreślam, uzyskały certyfikację i mają wszystkie normy. Jest to firma EG z Wielkiej Brytanii, Arvato z Niemiec i Solidsoft z Wielkiej Brytanii. Więc te 3 generalnie będą się starały o któreś z rynków w 33 krajach Unii Europejskiej. O co w ogóle tak naprawdę chodziło osobom, które pisały dyrektywę fałszywkową? No przede wszystkim, aczkolwiek może to trywialnie zabrzmi, ale chronienie pacjentów przed lekami sfałszowanymi. Istnieje wiele teorii na ten temat, że ktoś się skrzyknął, że wytwórcy leków oryginalnych przeciwko generycznym, że ktoś kogoś chce wyeliminować, natomiast przede wszystkim, proszę mi wierzyć, chodziło o zabezpieczanie pacjentów w Europie przed lekami sfałszowanymi. Chyba wydaje mi się, że pytaniem retorycznym będzie, jakie negatywne skutki noszą te produkty dla zdrowia pacjentów, prawda? To jest chyba oczywiste. Żeby Państwu powiedzieć skalę zjawiska, to jest 10 miliardów opakowań leków wydawanych na receptę w Unii Europejskiej, to jest 500 milionów ludzi, którzy korzystają z aptek, 150 tysięcy aptek, które wydaje te leki do pacjenta i to jest 2,5 tysiąca producentów, którzy obsługują. To wszystko łączna wartość 240 bilionów euro. Jak Państwo widzicie, kwota olbrzymia, z tego 1% to są leki fałszywe, więc jest tego dużo. O co chodzi jeszcze w aktach delegowanych? Przede wszystkim akty delegowane określają dokładnie, w jaki sposób ma to zostać wykonane i najważniejsze w tym wszystkim jest to, że wszystkie kraje muszą dokładnie wdrożyć to, co jest zapisane w aktach delegowanych, żeby to było skuteczne, czyli wypełniając te specjalne zasady, o których wcześniej wspomniałem. Jak to wygląda z punktu widzenia kosztów producenta, bo o tym też powiem. Więc koszty samej autentyfikacji, czyli dostawcy oprogramowania, to jest 16%. Dosyć drogie jest to właśnie zabezpieczanie przed nieautoryzowanym otwarciem, to jest 37% kosztów. No i 47% to są pozostałe koszty. Koszt przebudowy linii, z ciekawostki powiem Państwu, jest około 80 do 120 tysięcy euro. Tyle musi zainwestować każdy wytwórca w Polsce w dostosowanie się do wymogów Unii Europejskiej. W Polsce jest generalnie ponad 400 różnych wytwórców, w tym mamy firmy rodzime. Jak Państwo sami widzicie, są to dość duże koszty. Natomiast bardzo mała część firm tak naprawdę jest świadoma tego, że też mają prawo wyboru. Jak to wygląda w praktyce? Jest opakowanie leku, na tym jest właśnie taki kod 2D, Two Data Matrix to się nazywa i do tego taka etykieta zabezpieczająca
przed nieautoryzowanym otwarciem. Do tego, jakie informacje mamy na opakowaniu? Ten kod opisuje podstawowe 4 informacje, czyli jaka jest to, identyfikuje opakowanie, identyfikuje serię, datę ważności i jeszcze może być dodatkowa informacja w postaci refundacji. Również dodatkowe informacje mogą być tam zawarte, jeśli na przykład dany rząd na przykład sobie będzie życzył, żeby były jakieś dodatkowe informacje. Kod jest bardzo pojemny. Co się zmieni w praktyce farmaceutów, bo to jest mi najbardziej bliskie. Ja w autentyfikacji siedzę już wiele lat, ponieważ rozpocząłem swoje prace jako naukowiec jeszcze w Warszawie, prowadząc różnego rodzaju projekty, tutaj właśnie też z Zakładem Opieki Farmaceutycznej w Belgii. Później generalnie przyniosłem się do Bydgoszczy, gdzie również temat kontynuowałem i powiem szczerze, jest to moje hobby. Przede wszystkim nasze zmiany będą dotyczyły tego, że pojawi się specjalne oprogramowanie, które będzie funkcjonowało wewnątrz obecnie istniejących systemów typu Eurosoft, Camsoft i tak dalej. Do tego niestety będziemy musieli się przystosować poprzez zakup skanerów 2D. Pozwoliłem sobie też pokazać Państwu, jakie obecnie mamy obowiązki wynikające z prawa farmaceutycznego i ustawy o izbach. Przede wszystkim obowiązki farmaceuta związane z wydaniem leków pacjentowi to weryfikacja wieku osoby, weryfikacja terminu ważności leku, weryfikacja poprawności recepty, kontrola produktu pod kątem jakości i to, co teraz będzie dodatkowym naszym elementem, to jest weryfikacja autentyczności niepowtarzalnego identyfikatora oraz integralności elementu uniemożliwiającego naruszenie opakowania. Do tego poinformowanie o właściwościach leku i odpłatności i wydanie właściwego leku. To jest jedna z dodatkowych czynności, które będziemy mogli wykonywać. Jeśli chodzi o koszty oszacowane, ile tak naprawdę to będzie nas kosztowało, więc mamy 3 opcje. To oczywiście te 3 opcje są związane z wyborem dostawcy i w zależności od tego koszty są albo większe, albo niższe, gdyż każdy z nich oferuje inną kwotę w innym rozliczeniu. O tym mogę podyskutować przy okazji, jeśli Państwa to będzie bardziej interesowało. Natomiast są to dosyć duże koszty. Natomiast jeśli chodzi o aptekę indywidualną, jest to koszt pomiędzy 270 a 530 euro. Tak tyle mniej więcej nas będą kosztowały zmiany. Przypominam, że system autentyfikacji powinien być dany za darmo dla farmaceutów. Teraz coś mi tutaj się nie wyświetla. Wyświetla mi się. Więc tutaj o co chodzi? Generalnie najważniejszą zasadą systemu autentyfikacji jest tak zwany system end-to-end, czyli jest to system, który łączy się europejski hub z apteką. W momencie, kiedy farmaceuta skanuje opakowanie, system zapytuje europejski hub bądź lokalne repozytorium bądź oba i wraca do apteki i mówi tak, to jest OK. Teraz bardzo ważne jest to, co określają akty delegowane, żeby czas odpowiedzi nie był większy niż 300 milisekund. Tak? Dlaczego to jest takie istotne, jeśli chodzi o prędkość? Ponieważ czy Państwo sobie wyobrażacie czekać na przykład 2 sekundy na odpowiedź z europejskiego hubu, mając kolejkę 20-osobową? Więc no nie, to jest jak gdyby naprawdę duży problem. Jeśli chodzi o samą ideę wdrażania dyrektywy, tak jak powiedziałem, zmieni się absolutnie wszystko na poziomie zarządzania logistyką hurtowni, wytwórców i samych farmaceutów. Również elementy, mamy dwa pojęcia, które są bardzo istotne i powiem szczerze, nie do końca dobrze są zdefiniowane w polskim tłumaczeniu aktów delegowanych. Mamy dwie czynności, które będziemy wykonywać. To jest weryfikacja leku, która nie wiąże się z wypięciem kodu 2D z europejskiego hubu i mamy autentyfikacja, która wiąże się z wypięciem kodu z europejskiego hubu. I to są 2 pojęcia, które bardzo często są mylone. I farmaceuci będą robić to, co jest najistotniejsze, czyli wypinanie leku z europejskiego hubu, czyli w momencie wydania pacjentowi. Ja prowadzę również kilka projektów na poziomie aptek szpitalnych i tutaj jak gdyby jest troszeczkę to bardzo skomplikowane, ale niestety dyrektywa obejmuje wszystkich tam, gdzie się leki wydaje i wszyscy będą musieli mieć ten punkt wydawania określony. W aptece otwartej nie ma problemu, natomiast w szpitalu jest kłopot, w związku z tym, że każdy na przykład łańcuch dystrybucji w szpitalu jest dosyć różny. Ja robię projekt w 3 szpitalach, w małym, średnim i dużym i tam jest zawsze, w każdym jest inaczej, więc muszę generalnie dostosować moment autentyfikacji do wymogów szpitala. Jeśli chodzi o samą dyrektywę fałszywkową, przede wszystkim mamy nowe kody 2D, mamy tworzenie organizacji NMVO. Organizacja NMVO, czyli National Medicine Verification Organization, to jest organizacja, która skupia następujące podmioty. Przede wszystkim wytwórców leków oryginalnych,
wytwórców leków generycznych, Stowarzyszenie Hurtowni, Importerów Równoległych i Farmaceutów. Tu jak gdyby od tego odejścia nie ma, ponieważ to jest wymagane i zapisane w aktach delegowanych, że przedstawiciele tych 5 grup muszą intensywnie brać udział w tworzeniu tego Narodowego Ośrodka do Spraw Weryfikacji Leków. Z rzeczy bardzo interesujących powiem, że na poziomie europejskim ta organizacja nazywa się Europejskie Centrum do Spraw Weryfikacji Leków, w którym jest zarządzane przez tylko jedną osobą, tak zwany project manager, czy menadżer projektu. Wszystkie generalnie dodatkowe funkcje nie są jak gdyby konieczne ze względu na to, że każdy z dostawców, ktokolwiek zostanie wybrany, jest samowystarczalny. Jedyne zewnętrzne rzeczy, które są wykonywane poza dostawcą, to jest audyt, który jest certyfikowany i za ten audyt płaci się około 500 000 euro rocznie. Tyle dostawca musi zapłacić za bycie dopuszczonym do tego, żeby oferować usługę. Dlaczego to jest takie wszystko ważne? Ponieważ nie wyobrażam sobie, aby za 3 lata coś nie działało, bo dyrektywa jasno określa, jak nie zaskanuję, nie mogę wydać leku. I w tym momencie, jeśli na przykład ktoś by nie zeskanował, to w tym momencie taki lek będzie od razu gdziekolwiek, gdzie indziej się pojawi, będzie uznawany za sfałszowany. Więc to jest bardzo istotne. Z punktu widzenia również NMVO, w momencie, kiedy proces tworzenia NMVO nie jest do końca transparentny, w aktach delegowanych jest zapisane bardzo jasno i wyraźnie, że można się skontaktować z Ministerstwem Zdrowia na przykład, bądź innymi ośrodkami, które mogą wpływać na to, żeby ten proces przebiegał w sposób jawny i transparentny. To jest bardzo istotne, dlatego jak gdyby pozwoliłem sobie wykorzystać swoje kontakty, pracując za granicą wiele lat i zaprosić właśnie Jana do tego, żeby opowiedział nam później, jak to było robione w Belgii przez już wiele lat. Jeśli chodzi o sam proces weryfikacji, przede wszystkim dotyczy to głównie farmaceutów. To powiem szczerze, dlatego to jest dla mnie jako farmaceuty jest to bardzo, bardzo istotne, ponieważ to my będziemy poświęcać czas na to, żeby to weryfikować i my tak naprawdę dokładamy sobie pracy. Fakt, że wytwórcy za to zapłacą, ale jest to dla nas dodatkowy obowiązek. Są sytuacje, studium przypadku, na przykład co będzie się działo w momencie, kiedy w mojej aptece będzie lek sfałszowany. To jest bardzo istotne. Co się dzieje? Dostawca generalnie jest zobowiązany do tego, żeby systematycznie raportować kwestie wychwycenia przez system autentyfikacji leków sfałszowanych. Takie raporty będą generowane co miesiąc, to jest jak gdyby wymogiem. Natomiast proszę sobie wyobrazić na przykład, gdyby to było wszystko źle zorganizowane, że GIF będzie dostawał raport na przykład co ileś razy w tygodniu, jak będzie wyłapywany lek sfałszowany. Jest to po prostu irracjonalne. Dlatego bardzo ważna jest też współpraca dostawców oprogramowania autentyfikacji z instytucjami państwowymi, tak? Czyli tymi, które nadzorują bezpośrednio pracę farmaceutów, ponieważ to musi przebiegać bardzo, bardzo elastycznie, żeby nie zakłócać pracy aptek. Dlatego też bardzo ważny jest z punktu widzenia naszego środowiska czynny udział w tworzeniu tego Narodowego Ośrodka Weryfikacji i całości procesów związanych z implementacją dyrektywy w Polsce. W jaki sposób to działa? Producent nakłada kod na opakowanie. Jest to z reguły kod albo drukowany laserowo, albo drukarką atramentową utwardzaną w systemie UV. Jest specjalny moduł generujący. Tutaj głównym elementem jest system GS1 na drukowanie kodów 2D. W tym systemie jest to głównie rozpatrywane. Tak dyrektywa to zakłada. Później taki jak gdyby produkt leczniczy sobie gdzieś tam leci w łańcuchu dystrybucji, na przykład do hurtownika. Na poziomie hurtownika jest tak zwana weryfikacja. Weryfikacja, tak jak powiedziałem, to jest tylko sprawdzenie autentyczności produktu bez wypięcia go z europejskiego hubu. I następnie sobie ten lek leci sobie dalej do apteki, gdzie farmaceuta wypina ten lek z europejskiego hubu. W tym momencie on przestaje ten kod istnieć i już jak gdyby to poszło dalej do pacjenta. Więc taka jest jak gdyby droga tego produktu. I teraz jeśli chodzi o coś mi się tutaj nie chce przełączyć. Jeśli chodzi o współpracę, przede wszystkim jeśli chodzi o współpracę, tak jak powiedziałem, podkreślamy kwestię współpracy dostawców z lokalnymi władzami. To jest bardzo istotne. W jaki sposób wyglądają systemy pop-upów takiego systemu? W ten sposób to wygląda, że po prostu pojawia się informacja na pulpicie naszego komputera w dotychczasowym oprogramowaniu, który w ogóle tak naprawdę nie ma żadnej ingerencji. Wszystko jest dokładnie tak samo. Pojawiają się tylko elementy w postaci dodatkowych okien, które określają 3 scenariusze, czyli produkt sfałszowany, produkt wycofany, data ważności dobiega końcowi i 4. produkt został wydany gdzie indziej. To jest jak gdyby 4 scenariusze, z którymi będziemy mieli do czynienia w aptekach. I teraz, tak jak wspominałem na początku, dyrektywa do spraw zwalczania leków, ona zmieni kompletnie za 3 lata sposób świadczenia usług zdrowotnych
i również pracę farmaceutów. Dlatego tak istotne jest, aby o tym powiedzieć. Więc, tak jak powiedziałem, całość zupełnie będzie zmieniona tutaj w zakresie ochrony pacjentów oraz udzielania informacji. Tutaj mówię o łańcuchu przebiegu wszystkich osób zainteresowanych, które za uwagę, i przekazuję już mikrofon Janowi. Jan. Do you want to use the desktop or you want to use the... I'll just stand here. Yeah? Yeah. Good morning, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I'm very happy to be here today, Jestem bardzo szczęśliwy, że do Państwa przyjechałem and I thank the Polish Pharmaceutical Chamber for the invitation. i dziękuję bardzo Polskiej Izbie Aptekarskiej za zaproszenie. I have prepared for you a presentation about medicines authentication in Belgian community pharmacies. Przygotowałem dla Państwa dzisiaj prezentację na temat wdrożenia systemu autentyfikacji dla belgijskich farmaceutów aptek. We are a small country, 11 million inhabitants, Jesteśmy bardzo małym krajem, który ma 11 milionów mieszkańców with still about 5,000 community pharmacies. i co niesamowite, mamy około 5 tysięcy aptek ogólnodostępnych. We have compulsory health insurance, Mamy obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne and we have a third-party payment with often a small patient co-payment. i tu, co jest bardzo ważne, mają system ubezpieczeń, który pozwala na dosyć niskie dopłaty przez pacjentów. We have the luck of having all medicines pharmacy only, Mamy takie szczęście, że wszystkie leki są tylko sprzedawane w aptece. and although we are a federal, a regional country, the curative healthcare is mainly a national responsibility. I to, co jest najważniejsze, że całość procesu opieki zdrowotnej jest w rękach, jakby odpowiedzialność skupia na środowiskach rządzących. I'm employed by the APB, which is the Association of Pharmacists in Belgium. Ja jestem zatrudniony osobiście przez Stowarzyszenie Farmaceutów Belgijskich. We are the National Federation of Professional Associations of Independent Community Pharmacies. Są stowarzyszeniem niezależnych aptek w Belgii. And we represent more than 90% of independent community pharmacies. Reprezentują 90% aptek ogólnodostępnych. We have a lot of different activities. Mamy bardzo dużo różnego rodzaju działań, które podejmujemy, But all aimed to promote the role of the community pharmacist in public health. ale najważniejszą z naszych ról jest promocja zawodu aptekarza wśród społeczeństwa. We are an organization of 120 people working in Brussels, Jesteśmy organizacją, która skupia 120 ludzi, którzy pracują w Brukseli. and we are a member of international organizations like FIP and PGU. Jesteśmy również członkami takich organizacji jak FIP, czyli Federacja Farmaceutyczna, czy PGU, Europejska Pharmaceutical Group of Europe. We have in Belgium also a Belgian Chamber of Pharmacies, who mainly have responsibilities to do with ethics and deontology. Tutaj mamy jeszcze coś takiego jak Izba Aptekarska z tłumaczenia, natomiast oni tylko zajmują się deontologią i etyką. Także zupełnie inny jest zakres obowiązków. APB odpowiada funkcji naszego samorządu. To give you an idea where we are located, Żeby dać Państwu takie zrozumienie, gdzie jesteśmy zlokalizowani, Belgium is that small country over there, Belgia to taki malutki kraj, który jest tutaj w wskazanym miejscu. and we are right in the center in Brussels. A my jesteśmy dokładnie w centrum Brukseli. If you ever been to Brussels before, you might recognize the Pentagon here. Jeśli kiedykolwiek byliście w Brukseli wcześniej, to na pewno rozpoznajecie ten Pentagon. We are located just outside
in the European headquarters. A my jesteśmy zlokalizowani dokładnie na zewnątrz tego całego Pentagonu, blisko siedziby Komisji Europejskiej. This is where all the directives and regulations emerge. A to na tym zdjęciu, to tam, gdzie to wszystko, co dzisiaj Państwu będę mówił, powstaje. There is the European Parliament just here. Europejski Parlament tutaj po lewej stronie. European Commission. Europejska Komisja. European Council. Koncil Europejski. That's where the heads of state will meet tomorrow and the day after tomorrow. I tam właśnie wszyscy będą spotykać jutro i pojutrze. And we are just here. A my jesteśmy tutaj. That's where APB offices are. Tu są nasze biura. So, the outline of my speech this morning. O czym będę dzisiaj mówił? I will talk about medicines pack serialization in Belgium. Będę opowiadał o serializacji opakowań produktów leczniczych w Belgii. Why Belgium pioneered. Dlaczego Belgia była pionierem w zakresie wdrażania serializacji? How we chose an authentication service provider. W jaki sposób wybieraliśmy dostawcę oprogramowania zabezpieczającego nas przed lekami sfałszowanymi? And how we work together with this authentication provider. I jak pracowaliśmy z dostawcą w zakresie różnych projektów. Medicines pack serialization in Belgium. Serializacja opakowań w Belgii. These are typical medicine packs on the Belgian market. To są typowe opakowania, jakie Państwo znajdziecie na rynku belgijskim. To the left is a non-reimbursed product. Po lewej stronie jest to produkt, który nie jest refundowany. With a national product code. Z zwykłym, normalnym, narodowym kodem kreskowym. Translated in a linear barcode. Przetransferowany w zwykły kod linearny, liniowy. And to the right is a reimbursed product. A po prawej jest to produkt leczniczy, który jest refundowany. With a national product code followed by a serial number. I tutaj jest produkt z tym kodem, który był wcześniej wspomniany, plus ten numer seryjny indywidualnego opakowania. And this total number is also translated in a linear barcode. I to wszystko jest przetłumaczone w kodzie liniowym. These serialization exists since 2004, so over 10 years. Serializacja w Belgii obowiązuje od 2004 roku. It was originally introduced as a measure against fraud, against reimbursement fraud. Pierwszy kierunek, dlaczego to zostało przedstawione w Belgii, żeby uniknąć defraudacji pieniędzy przez niektóre podmioty. How does it work? Jak to działa? Manufacturers are obliged to submit those unique serial codes to the reimbursement authorities. Każdy z producentów leków jest zobligowany do tego, żeby przekazać swoje unikalne kody do autorytetów, do ciał, które odpowiadają za refundację. And pharmacists, when they dispense a product, are obliged to submit that code to claim reimbursement. A farmaceuci, którzy skanują produkt przed wydaniem, są zobligowani do przekazania tej informacji do tego autorytetu, który jest odpowiedzialny za kontrolę. It is the proof that that pharmacist really dispensed that particular box. To jest dowód na to, że apteka rzeczywiście wydała to, co zeskanowała. There is a lot of similarity with the system of 2004 and the directive in 2016. I tu jest bardzo dużo podobieństwa, jak Państwo widzicie, z tym, co stało się w Belgii w 2004 roku, a z obecną dyrektywą fałszywkową. The directive asks for a product code and safety features. Dyrektywa fałszywkowa pyta o kod 2D i do tego zabezpieczenie przed nieautoryzowanym otwarciem. And one of these safety features is exactly this serial code. A jedna z zabezpieczeń to jest dokładnie to, co pojawiło się w Belgii w 2004 roku, czyli numer seryjny indywidualnym opakowaniu. So why did Belgian pharmacists want to pioneer back in 2005 or 2006? Dlaczego belgijscy farmaceuci chcieli być pionierami we wdrażaniu takich rozwiązań w 2005-2006 roku? In order to understand that, I should explain you APB's focus
on quality and safety. Żeby to Państwu wyjaśnić, muszę Państwu powiedzieć o naszej roli i jak gdyby skoncentrowaniu się głównym Izby Belgijskiej na jakości i bezpieczeństwie. We have a very particular legislation in Belgium granting the pharmacist with no fault responsibility. Jedną z rzeczy, która jest bardzo istotna, że w Belgii jest specjalne ustawodawstwo, które tak naprawdę znosi poczucie winy z farmaceutów, czyli jeśli coś się stanie, oni nie ponoszą odpowiedzialności. It means the pharmacist is responsible for the quality of every product he dispenses. Czyli farmaceuta jest odpowiedzialny za wydawanie produktów leczniczych. So he needs to check the quality of every single product he's dispensing. Czyli musi sprawdzić jakość każdego produktu, który wydaje. Pharmacists cannot do that themselves. Nie mogą farmaceuci zrobić tego sami. So they order an independent medicines control laboratory to do that checking. I w tym momencie muszą skorzystać z funkcji, to jest Official Medicine Laboratory Control, OMC, tak zwane, czyli Laboratorium Kontroli Jakości Leków, żeby ten proces zakończyć. This laboratory is part of APB. To laboratorium, czyli OMCL, jest częścią Izby Belgijskiej. And they have the mission to do post-marketing surveillance of all medicinal products on the Belgian market. Misją tego laboratorium jest nadzorowanie produktów po wejściu na rynek aptekarski, rynek produktów leczniczych. And if there's a problem with a product, they operate a recall procedure. I jeśli jest problem, w tym momencie oni operują wycofanie produktu z obrotu, czyli takie odpowiedzi naszego GIF-u. And even if manufacturers do all they can to have first-class products on the market, jeśli nawet wytwórca mówi, że mam pierwszorzędny produkt na rynku, still problems might arise once a product is on the market. A problem może się pojawić tak naprawdę, jak produkt jest już na rynku. That's why, for instance, in 2014, 134 batches of 45 products were recalled from the market. I dlatego w roku 2014 134 serie były wycofane z rynku. So all the work APB is doing to have a good quality medicines on the market Czyli całość czynności podejmowanych przez Belgijską Izbę jest po to, aby mieć produkty wysokiej jakości na rynku. we have known for 15 years that falsified medicines are a serious threat. Od 15 lat już wiemy, że leki sfałszowane to jest bardzo istotny problem i groźba dla pacjentów. That's a threat to the health of the patient, Dla zdrowia pacjentów. but also to the income of every player in the supply Ale chain. również dla korzyści wynikających po prostu z pieniędzy, tak, które się traci poprzez takie sytuacje. And to the image of every player in the supply chain. Co również wpływa na wizerunek każdego z graczy w łańcuchu dostaw. So back in 2006, we were looking how community pharmacies could do more than they did before. I w 2006 roku zastanowiliśmy się, co aptekarze z aptek ogólnodostępnych mogą zrobić więcej. We identified single pack authentication at the point of dispensing as a possible solution to add extra safety. I zidentyfikowaliśmy autentyfikację leku, produktu leczniczego w momencie wydania jako ten punkt sprawdzania bezpieczeństwa. And this is exactly what directive and regulation is asking today. A to właśnie jest to, co dyrektywa dzisiaj nakazuje i o co prosi. Because this was pre-directive time, we needed to have other services for pharmacists. A to było jeszcze zanim dyrektywa tak naprawdę zaczęła istnieć, więc postanowiliśmy wytworzyć usługi, które pomogły nam to realizować. This is if my translation was correct, a copy of the publication of the directive and the regulation. To jeśli dobrze wziąłem fragment z polskiego tłumaczenia dyrektywy, to jest to, co dyrektywa chce. Published in the European Official Journal, Opublikowana w żurnalu europejskim
na stronie Eurocolex and applicable in every member state without exception. i do zaimplementowania w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej bez wyjątku. This is Article 25 of the regulation, To jest artykuł 25 regulacji, where it says what pharmacists should do. co mówi, co farmaceuci powinni robić. They should verify the safety features of the products before dispensing them to the patient. Powinni zweryfikować autentyczność opakowania i produktu przed wydaniem dla pacjenta. Exactly what Belgian pharmacists have been doing since 2006. A to, co farmaceuci w Belgii robili od 2006 roku. We already chose our authentication provider. Jak wspominałem wcześniej, każdy z krajów Unii Europejskiej będzie musiał wybrać jednego z trzech dostawców programowania. Belgia zrobiła to już wiele lat temu. Every country needs to choose their own service provider. Każdy z krajów członkowskich musi wybrać takiego dostawcę, który będzie im pasował. These are a few questions that might help you make that choice. To jest kilka pytań, które mogą Państwu pomóc podjąć tą decyzję. Can everything be integrated in every software in the pharmacy? Czy to oprogramowanie może być zintegrowane z każdym programowaniem aptecznym dostępnym na rynku? What is the response time? Does it take a lot of time to authenticate a product? Czy co jakiś czas odpowiedzi z europejskiego serwera i podczas weryfikacji? Czy to jest długi czas, który muszę na to poświęcić? Are there other services that can be provided? Czy dzięki dostawcy mogę mieć dodatkowe usługi, które mogę świadczyć później swoim pacjentom? What does it cost? Ile mnie to kosztuje? Is the solution tailored to the needs of independent community pharmacists? Czy to rozwiązanie jest uszyte na potrzeby niezależnych aptekarzy? And then questions which were not applicable in 2006 but are important now. I pytanie, które tak naprawdę nie miało odzwierciedlenia w 2006 roku, ale teraz ma jak najbardziej. Can the provider show a track record of successful implementation? Czy można pokazać, czy mogą dostawcy pokazać sukces, jeśli chodzi o implementację i zbudowanie sieci? Are we talking of pilot projects, of really functional systems nationwide? Mówimy o pilocie, czy mówimy o systemie, który działa narodowo? Back in 2000, okay. Back in 2006, the choice was obvious. Wybór był oczywisty. There was only one provider. Tylko jeden dostawca. As there was no European legislation, Ponieważ jeszcze wtedy nie było ustawodawstwa europejskiego, we were looking to other services apart authentication, patrzyliśmy również na dodatkowe usługi oprócz identyfikacji leków. all in the purpose of adding layers of patient safety. Wszystko związane z dodatkowymi zabezpieczeniami dla zdrowia i poprawy bezpieczeństwa pacjentów. And I will give a few examples of those services. Podam kilka przykładów usług, które zostały wdrożone. Still, one very important parameter, Jeden najważniejszy parametr. we do not want those services to interfere with the standard pharmacy workflow. To, co jest dla nas istotne, nie chcemy, aby żadna z tych usług wpływała na sposób pracy apteki i jej szybkość. The first value-adding service Pierwsza najważniejsza usługa, jaką wprowadziliśmy, is recall warning. wycofywanie produktów z obrotu. There are standard communication channels to inform pharmacists about product recall. Mamy standardowe kanały komunikacji z farmaceutami na temat wycofywania produktów leczniczych z obrotu. Paper, email, website. Papier, e-mail, strona internetowa. But still there are some disadvantages. Ale niestety są to niekorzystne metody. They do not prevent
recalled products to reach the patient. Tak naprawdę nie zapobiegają te metody wcześniej wspomniane, żeby produkt wycofany nie dostał się do rąk pacjenta. With the authentication software, we can make sure that recalls start the moment the decision is taken. Przy wyborze dostawcy możemy wiedzieć o tym, że produkt zostanie w momencie zeskanowania, prawda, farmaceuta otrzyma wiadomość, że produkt został wycofany. The software Dokładnie pracuje z pacjentem w momencie, kiedy produkt jest wydawany. And this is the typical software message pharmacists get when they're about to dispense a recalled A product. to jest typowa wiadomość, jaką otrzymują farmaceuci w Belgii w momencie wycofywania produktu z obrotu. It can be based on the product code, Może być związana z kodem produktu, or it can be based on the serial number. albo może być związana z numerem seryjnym, indywidualnym opakowania. So an individual pack or an individual batch of products. Albo seria, albo kod indywidualny. Another service Kolejna usługa, is warning of expiration date. czyli ostrzeżenia o wygaśnięciu daty przydatności do spożycia. The medicine packs in Belgium do not have machine-readable expiration dates. Wszystkie opakowania w Belgii nie mają niestety takiej możliwości czytania kodów związanych z wygaśnięciem, datą przydatności do spożycia. So pharmacists need to inspect visually the expiration date. Czyli farmaceuci muszą wizualnie patrzeć na datę przydatności do spożycia na opakowaniu. The software provider can link serial numbers to expiry dates. A dostawca oprogramowania może połączyć ten kod z wygaśnięciem daty, z datą ważności produktu do spożycia. Again, when the pharmacist scans the product, Czyli kiedy farmaceuta skanuje produkt, he is alerted if the product is expired or is about to expire. w tym momencie jak farmaceuta skanuje produkt, ma informację w postaci, że na przykład data ważności upływa za dni tyle, albo już jest, prawda, po dacie i nie można tego wydać. This is again an example of a software message that pharmacist will get. To jest przykład wiadomości, którą otrzyma farmaceuta. Other example of value-adding services. Dodatkowa wartość, jeśli chodzi o usługi oferowane przez aptekarzy w Belgii. It's about patient counseling. Najważniejsze jest przekazywanie wiadomości do konsultowania pacjentów. We as APB have our own product information system. My jako Izba Aptekarska Belgijska mamy nasz własny system komunikacji i informowania pacjentów. And we have scientific information on all products and even some clinical decision support. Mamy informacje naukowe o samych produktach i również wspierające decyzje kliniczne. Still, what the authentication software delivers us has some added value. A to, co dostarcza nam oprogramowanie autentyfikacji, to są dodatkowe wartości do tego wszystkiego, co już mamy. We can link information to a product for a certain period of time. Możemy połączyć na przykład informacje o produkcie przez określony czas. The information is available when the moment the product is dispensed to the patient. I informacja wyświetla się dla farmaceuty w momencie, gdy produkt jest wydawany. And it can even be an interactive, two-way communication. I to może być również komunikacja interaktywna z pacjentem, w dwie strony. These are some examples. To są przykłady. A message about a change in tablet shape or tablet color. To jest informacja, którą przekazywaliśmy pacjentom o zmianie kształtu tabletki i koloru. Very valuable information for pharmacists Bardzo cenna informacja dla farmaceutów. to pass on as counseling to the patient when he receives his medicine. Żeby przekazać tę informację dla pacjenta podczas konsultacji. A new medicine on the market. Podczas wprowadzania nowych leków na rynek. The first weeks after a launch, Czyli pierwsze tygodnie po wprowadzeniu leków do obrotu, we do not have any information in our product library. my jako organizacja nie mamy żadnych informacji na temat tego produktu w naszej bibliotece. We use the authentication software to code this very limited information from the first day on. A używamy dostawcy oprogramowania do tego, żeby zakodować te informacje od
od pierwszych dni funkcjonowania tego produktu na rynku. Products with special administration routes. Jeśli chodzi o produkty, które trzeba podawać w specyficzny sposób. For instance, movies or texts could be incorporated. Filmy bądź różnego rodzaju inne przekazy, które mogą być wbudowane w system i złączone z systemem, z kodem kreskowym 2D, który przekazuje tę informację, to się wyświetla w momencie zeskanowania. Adherence programs. Programy adherence, czyli poprawy zgodności, czyli przestrzegania zaleceń lekarskich. For instance, by texting patients about the moment they should take their pills. Czyli na przykład wysyłanie tekstów, wiadomości tekstowych do pacjentów, kiedy powinni brać swoje tabletki. These are all possibilities of using the same piece of software locally integrated. To są wszystkie możliwości, które zostały zrobione dla belgijskich aptekarzy przez oprogramowanie do autentyfikacji. Last example, public health campaigns. Ostatni przykład to kwestie kampanii na rzecz poprawy zdrowia publicznego. This is one about antibiotic awareness. To jest jeden z informacji na temat podnoszenia świadomości pacjentów w zakresie używania antybiotyków. During a week's campaign, we had these messages on every antibiotic that was dispensed. Ta wiadomość pojawiała się przez tydzień podczas skanowania każdego antybiotyku wydanego na pacjenta. These are all nice to haves. To są rzeczy, które są bardzo miłe, żeby je mieć. But what we need to have, ale to, co powinniśmy mieć, potrzebujemy, żeby mieć, that's authentication at the point of dispensing. To autentyfikacja w momencie wydawania leków do pacjenta. By choosing the authentication provider very early on in the process, poprzez wybór dostawcy w bardzo wczesnym procesie decyzyjnym, pharmacists have created a strong position farmaceuci zbudowali bardzo silną pozycję in the NMVO discussions podczas rozmów z NMVO, czyli Narodowym Ośrodkiem do Spraw Weryfikacji Leków, with the other stakeholders like wraz z innymi osobami, z środowiskami decydującymi, manufacturers, wytwórcami, wholesalers, hurtownikami and even the authorities. i również organami rządzącymi, czyli Ministerstwa Zdrowia, Główny Inspektor, Urząd Rejestracji, Główny Inspektorat Sanitarny. This is a typical message if a single code has been authenticated in another pharmacy. To jest informacja, gdy ten kod był wykorzystany już w innej aptece. And this is a very suspicious product then. A w tym momencie to jest produkt, który jest bardzo podejrzany. How do we as APB work together with the service provider? Jak pracowaliśmy z dostawcą programowania oferty? For a number of informations, we have direct access to the portal. Jak Państwo wiecie, podczas procesu autentyfikacji wytwarzają się bardzo duże ilości informacji. I tutaj Belgijska Izba Aptekarska ma dostęp do wszystkich tych informacji i pilnuje tych informacji, które zostały złożone w procesie autentyfikacji, co z punktu widzenia naszego środowiska jest bardzo istotne. The recall information, czyli informacja o wycofaniu, the information on new medicines on the market, o informacji o nowych lekach dostępnych na rynku, are encoded in the system by my collaborators. Są wszystkie włożone do systemu autentyfikacji przez osoby pracujące z Janem. Some of the counseling messages come from the pharma industry. Część wiadomości służących do konsultacji pacjentów pochodzą bezpośrednio z przemysłu farmaceutycznego. We have guidelines on how these messages should be. A my mamy wytyczne, które w bardzo sposób jasny określają, jak takie wiadomości mają wyglądać. Chodzi o brak wartości komercyjnej, tak w postaci pop-upów, tylko esencja. Every message is shown to a panel of 20 pharmacists. Każda z tych wiadomości, zanim zostanie uwolniona, jest pokazana 24 farmaceutom do oceny. And they evaluate if that particular message is interesting or not. I oni oceniają, czy wiadomości przekazywane przez system są korzystne i ważne, czy nie.
So we make sure that only good messages and not commercial messages get on the system. I dzięki temu tylko dobre wiadomości i ważne są przekazywane, a nie komercyjne. We get monthly reporting. Otrzymujemy comiesięczne raporty. For instance, the number of pharmacies actively scanning. Na przykład wiadomość dotycząca aptek, które aktywnie uczestniczą w procesie skanowania. And other statistics like the number of recalled product notifications. I inne statystyki, takie jak ilość produktów wycofanych z obrotu, The total number of products authenticated, cała ilość produktów poddanych autentyfikacji, number of messages added, ilość wiadomości dodanych do produktów leczniczych and so on. i takie jak wyżej. Other more important and interesting statistics, I inne bardzo ważne statystyki, the number of recall or expiration messages that have been shown. ilość wiadomości dotyczących leków wycofanych i dat ważności produktów leczniczych. And if you look at the numbers, Jak popatrzysz na numery, you can see that hundreds of times pharmacists were stopped before dispensing a recalled or expired jak product. widzicie Państwo, tysiące razy farmaceuci byli zatrzymani przed wydaniem produktów, które zostały wycofane z obrotu, bądź ich daty ważności upłynęły. Response time, Czas odpowiedzi. very important for pharmacists. Bardzo istotne dla farmaceutów. When you're authenticating a product, Kiedy autentyfikujesz produkt leczniczy, the patient is in front of you. pacjent jest przed Tobą He does not want to wait another 10 seconds i pacjent nie chce czekać 10 sekund, before getting the green light. zanim zapali się zielone światło, że można mu to wydać. Our service provider gives us monthly updates about this response time. Dostawca oprogramowania daje comiesięczne update'y, raporty odnośnie szybkości weryfikacji, autentyfikacji. For the last 5 years, these response times have consistently been under 200 milliseconds, I podczas ostatnich 5 lat współpracy było to poniżej 200 milisekund. which means in practice you don't see it. Czyli w praktyce nie odczuwasz tego w ogóle. We have meetings, quarterly meetings with the provider, Co 2,5 miesiąca mamy spotkania z dostawcą, where we shape together future projects. gdzie kształtujemy i rozwijamy, w jaki sposób ma to wyglądać w naszym kraju. And we will give feedback that we get from our members. I również to przekazujemy później naszym członkom. For authentication purposes, Dla procesów autentyfikacji i na potrzebę every single product code can only be dispensed once. każdy produkt leczniczy może być wydany tylko raz. So if a same product code is scanned at different instances, Jeśli na przykład ten sam kod produktu będzie skanowany w innych sytuacjach, that's very suspect. to jest bardzo podejrzane. So with the service provider, we have set rules how to deal with this. A z dostawcą ustaliliśmy zasady, w jaki sposób mamy to wszystko kontrolować. And all parties involved are A-Gate, APB, the manufacturer and the authorities. I w procesie decyzyjnym są zaangażowani wszyscy. Dostawca, APB, czyli Izba Aptekarska, hurtownicy, wytwórcy, wszyscy. I organy rządowe. I repeat, authentication is used for reimbursement and authentication. Przypomnę Państwu, że w Belgii kody są używane nie tylko do autentyfikacji, ale również do systemu refundacji leków. This is an example of such a multiple scan event. To jest przykład takiego skanowania produktu leczniczego wiele razy. On a particular day, Konkretnego dnia multiple product codes were scanned in different pharmacies. takie same kody były skanowane w wielu aptekach w Belgii. It was an antibiotic from an important pharmaceutical company, which was scanned in 5 different pharmacies. To był antybiotyk pochodzący z bardzo ważnego gracza, wytwórcy leków, antybiotyków. The A-Gate team investigated.
Drużyna od dostawcy oprogramowania robiła śledztwo. And it seemed that the manufacturer had made a mistake. I wyszło ze śledztwa, okazało się, że twórca popełnił błąd. They had labeled an entire batch with the same number. Zrobili całą serię dokładnie z tym samym kodem 2D. The reimbursement authorities were notified. Wszystkie służby związane z refundacją leków były poinformowane o tym evencie. And pharmacists were informed. I farmaceuci również byli poinformowani. It took, by the end of the day, all parties were content with the solution that was offered. Pod koniec dnia wszystkie osoby decydujące w tym łańcuchu były zadowolone z rozwiązania. If it hadn't been for Agate, pharmacists would not get reimbursed for the product they dispensed. Gdyby nie było dostawcy, farmaceuci by na pewno nie byli o tym informowani i nie dostaliby refundacji. These are a number that I showed before. To są numery, które pokazywałem wcześniej. Over the last year, the system prevented the dispensing of more than 2,000 recalled packs. W ostatnim czasie system zatrzymał ponad około 2500 produktów. If it weren't for the Agate system, these packs could have reached the patient and caused harm with the patient. Jeśli chodzi o system autentyfikacji, gdyby tego nie było, te wszystkie leki znalazłyby się w rękach pacjentów. This is my conclusion. To jest moje podsumowanie. How we supported in the past and will support in the future our service provider. To jest, chcę Państwu pokazać, w jaki sposób będę wspierał swojego dostawcę autentyfikacji teraz i w przyszłości. Because he meets our expectation. Ponieważ on spełnia nasze oczekiwania. The system he proposes does not impact the workflow of the pharmacist. System oferowany nie wpływa na pracę farmaceutów. It comes free of charge for our pharmacist. Jest za darmo. It brings added value through recall and expiry date messages. Mamy dodatkowy system korzyści, który poprawia pracę farmaceutów poprzez te wiadomości, które wspominałem wcześniej. In our 8-year experience, the system has proven to be simple, user-friendly and flexible. I przez 8 lat współpracy system jest przyjazny użytkownikowi, działa i nie ma z tym kłopotów. And although we have to change from linear barcode to the D-barcode, that's something we have to do. I pomimo tego, że musimy zmienić system kodowania leków z kodu liniowego na 2D, the authentication process itself is 100% compliant with the directive. Sam proces zmiany jest w 100% zgodny z wymogami dyrektywy. Some last messages for you. Ostatnie wiadomości dla Państwa. We are convinced, and I hope you are convinced, that pharmacists have been given a pivotal role by the directive and the regulation. Chcę, żeby Państwo widzieli, że mam nadzieję, że się ze mną zgadzacie, że farmaceuci dostali dzięki dyrektywie fałszywkowej główną rolę w tym całym systemie. Together with other stakeholders, you should make the right choice for the provider. I wraz z nimi, osobami decyzyjnymi, wytwórcami, hurtownikami i innymi, powinniście podjąć dobrą decyzję. Please do not wait till the end of 2018 to start implementing. I mówię o tym, żeby nie czekać do 2018 roku na to, żeby wdrażać system. 3 years might seem long, but it's actually a very tight schedule. 3 lata wydaje się, że to jest długo, ale naprawdę jesteśmy na bardzo napiętym kalendarzu. Directive and regulation are compulsory. Dyrektywy i regulacje są obowiązkowe. Nobody likes to be taught what to do. Nikt nie lubi być jak gdyby wytykany palcem, co ma robić. All you can do is focus on the positive sides. To, co możemy tylko zrobić, to skorzystać z tych pozytywnych i skoncentrować się na pozytywnych aspektach tego całego procesu. Let's try to secure the genuine medicine supply chain and by that gaining more consumer trust. Starajmy się zabezpieczyć łańcuch dystrybucji i poprzez to uzyskać duże zaufanie społeczne. Thank you very much. Dziękuję Państwu za uwagę. Questions? Yes, I can take Pytania prosimy. Co ze zwrotami? What about returns to the pharmacy? Returns to the pharmacy.
there was the national system in place about returns. Now the regulation says that returns are possible, decommissioning is possible until 10 days after the first decommissioning. So it's Chodzi o to, że generalnie jak najbardziej jest to możliwe, natomiast akty delegowane wskazuje, że jeszcze 10 dni od momentu autentyfikacji, czyli wypięcia kodu z europejskiego hubu. Pharmacists covered the cost of all these things themselves. No, it was the pharmacist did not have any cost. They were already scanning the products, the linear codes. There was no cost at all for the Belgian pharmacist. Farmaceuci nie ponieśli żadnych kosztów w związku z implementacją systemu. The cost of the equipment. I've been told that a scanner being able to scan a 2D barcode is about, in Belgium, about 150 euros. Skaner do skanowania 2D to jest około 140 euro. Who was choosing the provider? The pharmacy board or the government? It was APB who chose the provider. W tej kwestii to było Stowarzyszenie Belgijskich Aptekarzy, które wybrało dostawcę. Back in 2006, the other companies didn't exist. W 2006 roku nie było nikogo innego. Ja rozumiem, że w Polsce musi mieć dwa czytniki, bo jeszcze któreś musi czytnik czytać She's asking you because in Poland there is one sort of reader that reads prescription, because you go barcodes on the prescription. And do we need two sort of scanners? I don't think so. Again, I've been told, because I'm not an expert, that these scanners, the software of the scanners can be adapted so it can read 2D barcodes. Tutaj chodzi o to, że on nie uważa, że trzeba będzie mieć dwa skanery, ponieważ one mogą być zadaptowane odpowiednio. Tak jak powiedziałem, system jest szyty na potrzeby Izby. A software update. Tak, i również update w software też są na potrzeby Izby i aptekarzy. Do you have the internet sale in Belgium? Yes, we do. Mamy. How does it look like in connection with the software provider? The obligation is the same for internet pharmacy as for regular pharmacy. Te same przepisy regulują apteki internetowe, co apteki ogólnodostępne. Jak wygląda system, jeśli chodzi o sprzedaż szpitalną? How does it look the system in the hospital? For the moment, it's not being used in hospitals. W tej chwili jeszcze nie używają tego w szpitalach. And the directive says that hospitals should authenticate as well. Ale dyrektywa mówi jasno, że szpitale będą również autentyfikowały. So Belgian hospitals will have to implement the system just like community pharmacists are doing. I wszystkie szpitale będą dokładnie implementowały to samo, co apteki ogólnodostępne. The only difference, jedyna różnica, that they might be exempted for scanning the moment the product goes to the patient. Na pewno nie będzie to dokładnie w tym momencie, kiedy produkt idzie bezpośrednio na to pacjenta, jest wydawany, tylko wcześniej, tak zwana goods in. They can do it before. Czyli przed wydaniem. Ja rozumiem, że ponieważ akcje delegowane szły tak naprawdę niedawno. Yeah, all the standard regular acts were published on 9th of February. My się tych aktów cały czas uczymy, zapoznajemy się z nimi. We are learning. Czy mamy rozumieć, że farmaceuci są kluczowi dla tak naprawdę tworzenia NMVO? Do we have to understand that pharmacists are the key stakeholder in creating an NMVO? Nie mogą być z tego procesu. And cannot be dismissed from this process. They should be member of NMVO. Powinni być pełnoprawnym członkiem NMVO. There's no question about it. To nie jest pytanie. The directive and the regulation gives a pivotal role to pharmacists. Dyrektywa i regulacja delegowana wskazuje o bardzo istotnej roli aptekarzy w tym procesie. Czy są Panu znane jakiekolwiek państwa, w których farmaceuci nie uczestniczyli w tym procesie? Do you know any other countries where pharmacists are participating in creation NMVO? To my knowledge, in every country they are participating. Z tego co wiem, to w każdym kraju farmaceuci uczestniczą w procesie tworzenia NMVO. Czy koniecznie trzeba należeć do PGU, żeby być w NMVO? Is it necessary to belong to PGU to become an NMVO member? No. No, nie. Dyrektywa nie stanowi w ogóle o
skąd pomysł, żeby to się robiło? Czy to dostawca, czyli firma eGate dostarczyła taką usługę dodatkowo, jako komplementarną? To było jakby bardzo fajnie. I czy inni dostawcy taką usługę podobno świadczą? FMD basically FMD basically does not specify about recalls, product recalls, and other services that you were just mentioning. So how did it happen basically? What was behind it? Because we were implementing product authentication way before the FMD. Ponieważ robiliśmy tak naprawdę autentyfikację już znacznie wcześniej, zanim powstała dyrektywa. We needed to convince the pharmacist to activate the software. Musieliśmy czymś przekonać farmaceutów do zaktywowania oprogramowania. And that's why we gave the other services to convince him to activate the software. Dlatego IPV, czyli Belgijska Izba, dała takie usługi, żeby zachęcić ich do tego, żeby brali w tym udział. There was another question about the other providers. What are the provider services? I have no idea. No idea. Well, if I could talk to them and I would just show them the list of questions we asked A-Gate back in 2006, I would ask them the same questions. Żeby generalnie rozmawiać z dostawcami, mamy taką listę pytań, którą przygotowało APV i mogę tę listę dać i można to przedstawić innym dostawcom. Pytania jeszcze jakieś? Czy Pani z mediów może coś? Tak, oczywiście. Czy były jakieś problemy przy wdrażaniu procesu całego oprogramowania i ze strony właśnie środowiska aptekarskiego? Czy ten proces wdrażania tego projektu przeszedł, że tak powiem, płynnie? Was the implementation of the identification provider and FMD in Belgium smooth, or there were obstacles and problems? There were obstacles. It took a number of years to implement the software in every single ISV or software provider. Tak, to zajęło bardzo wiele lat, ponieważ musieliśmy zaimplementować oprogramowanie identyfikacji we wszystkich systemach komputerowych dostępnych na terenie Belgii. Ile takich systemów jest? How many software providers you've got over there? There are 6 software providers and 9 software packages. Jest 6 systemów oprogramowania aptecznego i 9 systemów pakowania. And they are all a little bit different. I każdy z nich jest inny. The advantage is that A-Gate has the experience of integrating with all these different platforms or systems. To, co oni wykorzystali, to to, że dostawca miał doświadczenie w integracji z tymi wszystkimi systemami. That's when there was a new software packages that came out 2 years ago. The implementation was very smooth rapidly. I 2 lata temu, kiedy pojawiły się już nowe opakowania z nowymi kodami, to było właściwie z dnia na dzień. Because all the learning has been paid before. Czyli wszystko, co wcześniej popełnione były błędy przez dostawcę, już zostały zapłacone i teraz już tylko robili to, na czym się znają. Jeśli chodzi o dystrybucję, kto poniósł koszty dostosowania? Dystrybucję czego? Budowania dystrybucji. About distribution, who covered the cost? What do you mean by distribution? Wholesalers. Distribution, wholesalers. Who covered the cost of the FMD dyrektywy? Who covered the cost of FMD? Today, Belgian wholesalers are not authenticating. W tej chwili belgijscy hurtownicy jeszcze nie autentyfikują. As the hospitals, they will need to follow. A szpitale muszą się dostosować. But wholesalers will only do it risk-based. A hurtownicy robią to tak zwane risk-based, czyli w momentach, w których jest ryzyko. Podaję przykład. Jeśli generalnie lek jest wysyłany od podmiotu jednej hurtowni do drugiej w obrębie tej samej spółki, to jest low risk, czyli niskie ryzyko i nie trzeba skanować. Ale w momencie, kiedy jest hurtownia jednego podmiotu do hurtowni drugiego podmiotu, jak najbardziej to jest risk-based, czyli jest ryzyko i się skanuje. Weryfikuje, przepraszam, tak? Bo to jest to słowo. No i sprzęt musi mieć. And what about the software and devices to do that? About wholesalers, they need to have it. They need, yeah, of course they need to have it. They need to have it implemented in their ERP system or in their software system. They need to implement the authentication interface. I też muszą mieć narzędzia autentyfikacji zintegrowane z systemem logistycznym, czyli tym komputerowym systemem zarządzania magazynem. I kto poniósł koszty? And who was paying that? Who will be paying that because it hasn't been done? Who will be paying that? Czyli kto płacił w Belgii, jeszcze nie wiadomo, bo jeszcze nikt nie płacił za to. Okej, czyli jak dobrze rozumiem, hurtownie są na razie jeszcze tak jak szpitale. Tak. W trakcie. Tak. Najważniejszy jest producent i apteka. Tak.
The most important is the manufacturer and the pharmaceutical. Absolutely, yeah. Absolutely. Yeah. What is the average cost of authentication per package? Whoa, difficult to say because I speak for pharmacists, so I know their processes. I do not really know the manufacturer's processes of changing packaging lines and all of that. Maybe you have more info on that. Dokładnie, jakie są te kwestie finansowe, ponieważ on reprezentuje aptekarzy i jakby w jego interesie jest dobro aptekarzy. Więc tutaj jakby to on na tym się to nie znam uczciwie. Natomiast koszty przebudowy linii dla producenta to jest około 80 do 120 tysięcy euro. With the authentication provider we have today, the cost is zero for pharmacists. Dlaczego jesteśmy z tym dostawcą, to koszty dla nas są zero. To nas interesuje jako Izba. Czy były badane, jak wpłynęła ta implementacja tej samej dyrektywy, znaczy nawet nie dyrektywy, bo z własnej woli sobie Belgia wdrożyła ten system, na czas usługi pacjentów, bo jakby teraz przy wydaniu 3 opakowań każdy z nich będzie musiał być autentyfikowany, czyli wypinany z tego systemu. I do tej pory było to zwyczajnie skanowanie 3 opakowań. Teraz każdy będzie, czy Państwo badaliście? Have you done any kind of survey on the influence on how the directive and your implementation of the software provider influence the speed of serving the customers? No, we haven't studied that. Nie. No, we haven't studied. It should be interesting, I think. Myślę, że to jest interesujące. Yeah. Because in Poland we've got a situation where basically when you used to scan one package and they were the same medication, they didn't have to, and now you have to scan 3. So how this potentially influences the speed of serving the customer? Szanowni Państwo, ponieważ pytań widzę, że nie ma. Jeżeli będziecie zainteresowani rozmową z Panem Janem, tutaj prywatną, po zakończeniu tego spotkania, wszystko proszę po zakończeniu nagrywania, oczywiście zapraszamy. To, co już... Jeszcze jeden pytanie, proszę bardzo. Co się dzieje z lekiem zidentyfikowanym jako sfałszowane? What's happening with the medication that is identified as falsified? We haven't found any real falsified medicines, but normally they should return to the manufacturer. If it's IP infringement, or they should return to the manufacturer who owns the intellectual property of the product. W momencie oni byli tak naprawdę nie wykrywali jeszcze leków sfałszowanych, tak były te problemy z seriami, natomiast w momencie, kiedy rzeczywiście był taki wykryty, wraca to do podmiotu, który jest właścicielem zezwolenia. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o te informacje, znaczy moje punkty widzenia są bardzo cenne, ponieważ one pozwalają zrozumieć rolę producentów w tym systemie. Mam nadzieję, że te materiały, które publikujemy bardzo szybko, staramy się publikować bardzo szybko, zwiększą świadomość farmaceutów w Polsce na temat tego, co nas czeka, bo to jest, myślę, dla nas wszystkich duża nowość. Dla mnie na pewno jest. Ja mam okazję teraz w ramach Naczelnej Izby Aptekarskiej uczestniczyć w rozmowach na temat energii i tworzenia. I to nie tylko upewnia w tym, że nasza rola w tym musi być kluczowa. Musimy mieć taką samą rolę, jaką mają farmaceuci w Belgii. Musimy w tym uczestniczyć bez względu na to, czy to się komuś podoba, czy nie. My musimy być tutaj na takiej pozycji, na jakiej są belgijscy farmaceuci, po to, abyśmy mogli na naszych farmaceutów podobne usługi, podobne możliwości tworzyć, walczyć o nie. No bo ja to nie myślę, że jeśli chodzi w ogóle o prezesów i to że ja myślę, że nie ma co do tego wątpliwości, że takie podejście nasze powinno być. I absolutnie powinniśmy zadbać o to, abyśmy w tym procesie byli samym centrum, bez dyskusji. Zresztą tak naprawdę akty delegowane dają taką możliwość, więc myślę, że to nie podlega żadnej dyskusji. Więc kończąc oficjalną spotkanie, bardzo dziękuję, bo nie mam za przybycie. Dziękuję. Regarding forward, I hope that there will be new cases, maybe regarding the pharmaceutical. Wczoraj rozmawialiśmy z Panem Janem też na temat doświadczeń związanych z Belgii, z opieką farmaceutyczną. Pan Jan ma bardzo dużo doświadczeń. Więc myślę, że w projekcie spotkania być może też Panem Janem, albo jeszcze z kimś dodatkowym będzie też u nas organizowane i będzie też tak fantastyczną okazją do tego, abyśmy poznali te doświadczenia, żebyśmy spróbowali być może część przenieść na nasze poletko, bo to są rzeczy, które już funkcjonują, więc myślę, że nie mamy dzisiaj to przedłużać. Thank you again. Welcome. To hear what you have to what was experience regarding the authentication and so on. So thank you very much. You're welcome. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Zapraszam do dyskusji.